Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić budowę druida Tornado. Zacznijmy od wyposażenia. Najważniejszym elementem całej budowy jest starożytny hełm Ryk Orkanu. Dlaczego on jest taki ważny? Dlatego, że wszystkie nasze umiejętności burzy stają się również umiejętnościami wilkołaka oraz umiejętności burzy mają szansę od 15 do 25% na przyznanie nam 4 punktów siły duchowej. Poza tym otrzymujemy dodatkowe obrażenia podczas zmiennokształtności oraz obrażenia od trafień krytycznych, siłę duchową i odporność na trucizny. Następnym elementem budowy jest uciecha szalonego wilka. Jest to starożytny napierśnik. Co zyskujemy dzięki temu napierśnikowi? To, że nasza postać wilkołaka staje się naszą prawdziwą postacią i zyskujemy plus 3 do rangi wszystkich naszych umiejętności. Poza tym obrażenia fizyczne, obrażenia od trucizny oraz otrzymujemy dodatkowo redukcję obrażeń od wrogów w stanie zatrucie i szybkość ruchu, co dla druida jest bardzo ważne. Musicie też o tym pamiętać, że druid jest bez dodatkowych bonusów do szybkości ruchu, jest wolny. Następnym elementem budowy są starożytne rękawice. Ja tutaj mam takie, które mi dają 62 punkty zręczności, 9% szansy na trafienie krytyczne, plus 4 rangi do Tornada, dlatego że to jest druid Tornado. No i oczywiście szybkość ataku. Tutaj mam na tych rękawicach aspekt, który daje nam to, że Tornado wyszukuje maksymalnie 3 cele. Następnym elementem są starożytne spodnie. Naznaczone są aspektem gdy zadasz jakiekolwiek obrażenia, zyskujesz premię 0,5% do pancerza na 4 sekundy. I efekt ten kumuluje się maksymalnie do 30% razy. Jest to najlepszy aspekt defensywny. Co mam na tych spodniach? Mam redukcję obrażeń podczas umocnienia, mam redukcję obrażeń podczas okaleczenia. Podczas okaleczenia, czyli w momencie, kiedy moje zdrowie spada poniżej 30%. Mam też redukcję obrażeń od wrogów w stanie zatrucie. Z reguły wszyscy są wokół mnie zatruci. I plus 3 do zapasu mikstur. Następnym elementem są starożytne buty i tutaj też najważniejszy element to jest też szybkość ruchu na butach. Mam też redukcję kosztu, siła duchowa, 30% do generowania umocnienia i 8% całkowitego pancerza w postaci wilkołaka. Aspekt, jaki naznaczyłem na butach, jest następujący. Jeśli Twoja postać ma ograniczoną kontrolę i zostaje okaleczona, zyskujesz nieustępliwość na 4 sekundy. Czas odnowienia tego efektu to wynosi 20 sekund. Następny element to jest broń. Używam szybkiej broni 1,1 ataku na sekundę. Moc tego przedmiotu to jest 829 punktów i tutaj mam obrażenia od osłonięcia, obrażenia zadawane wrogom w stanie zatrucie oraz
dodatkowe obrażenia od umiejętności główne i max siła woli, czyli nasz główny element. Naznaczyłem tą broń następującym aspektem. Trafienia krytyczne umiejętnościami głównymi zwiększają naszą szybkość ataku o 25% na 5 sekund. Czyli w tej budowie wszystkie trafienia krytyczne tornadem będą nam dawały dodatkowo 25% do szybkości ataku na 5 sekund. Następnym elementem budowy, też bardzo ważnym, równie ważnym jak ryk orkanu, ale bez tego elementu oczywiście można mieć tą budowę, ale bardzo dużym wzmocnieniem dla tej budowy jest amulet z plus 3 do rangi mocy pasywnej zatrucie jadem. Jest bardzo ciężko znaleźć ten amulet. Musicie popatrzeć po lokalnych handlarzach. Ja go kupiłem u handlarza. Później naznaczyłem następującym aspektem. Niedźwiedzi szał przemienia nas w upiornego wilkołaka i jako ten upiorny wilkołak mamy premię 35% do szybkości ruchu oraz 69% do redukcji kosztu siły duchowej. Dodatkowo zabijanie wrogów przywraca nam 10 punktów maksymalnego zdrowia. Pierścienie. Obrażenia od trafień krytycznych, obrażenia od osłonięcia, szansa na trafienie krytyczne. Bardzo ważny element, bardzo ważne dla całej budowy. Ta szansa na trafienie krytyczne musi być jak największa. I mam tutaj 25% do generowania umocnienia. Aspekt to jest czas działania niedźwiedziego szału jest wydłużony o 5 sekund i gdy ten niedźwiedzi szał jest aktywny, zwiększają nasze obrażenia od trafień krytycznych 10% razy podczas działania umiejętności. Następny pierścień, obrażenia od osłonięcia do generowania bariery, znowu szansa na trafienie krytyczne i obrażenia zadawane wrogom w stanie spowolnienia. No tutaj nie miałem wyboru, zostało to co było, musiałem mieć koniecznie tą szansę na trafienie krytyczne i obrażenia od osłonięcia. Nie mam lepszego tutaj, przynajmniej na razie, pierścienia, bo zamiast tego obrażeń zadawanych wrogom w stanie spowolnienia mógłbym mieć obrażenia od trafień krytycznych. Wtedy by było dużo lepiej. No ale jest jak jest. Aspekt. Nasze umiejętności główne zadają obrażenia zwiększone maksymalnie o 40% razy w oparciu o nasze umocnienie zdrowia. I ostatni element budowy to jest totem, starożytny totem. Aspekt. Wszystkie nasze umiejętności podstawowe zyskują premię 24% do szybkości ataku. I tutaj jeden z elementów, które ja bardzo lubię mieć na broni, to jest 170 punktów zdrowia przy zabiciu. Czyli za każdego ubitego potwora otrzymujemy 179 punktów. Jest to bardzo pomocne w walce. Jeżeli tego nie macie, powinniście chociaż spróbować. Później mam generowanie bariery, znowu szansa na trafienie krytyczne i redukcja czasu odnowienia. Też bardzo ważny element. Zajmijmy się teraz duchowymi darami. Na początku mam wybrane ostrożność, czyli otrzymujemy 10% mniejsze obrażenia od wrogów elitarnych.
Następnie orzeł, sierpowate szpony, czyli dodatkowo 5% szans na trafienie krytyczne. Następnie wilk, mamy zagładę. Czas działania mocy specjalnych jest wydłużony o 25%, czyli czas naszej mocy specjalnej, ten niedźwiedzi szał, jest wydłużony o 25%. Następnie mamy węża i tutaj mam wybrane 2 duchowe dary. Pierwszy to jest masochista, czyli bazuje na szczęśliwym trafie. Trafienia krytyczne umiejętnościami zmiennokształtności mają do 75% szans na przywrócenie nam 3% maksymalnego zdrowia. I następne cisza przed burzą, czyli umiejętności magii natury mają maksymalnie 10% szans na skrócenie czasu odnowienia naszej mocy specjalnej o 2 sekundy, czyli tego niedźwiedziego szału, który byśmy chcieli używać w zasadzie przez cały czas trwania walki, prowadzenia walki. To by było na tyle, jeżeli chodzi o duchowe dary. Teraz mamy zdolności i zajmijmy się drzewkiem umiejętności. Drzewko umiejętności, nasze umiejętności podstawowe. Tutaj wybrałem uderzenie burzy jako tą umiejętność, która nam będzie generowała siłę duchową, i następny punkt przyznałem na wzmocnione uderzenie burzy. Następnie nasze umiejętności główne, czyli te umiejętności, które będą generowały te największe obrażenia, to tornado. I tutaj tornado mam na randze 13. Udział przedmiotów tutaj jest 8 punktów. I następnie wybrałem wzmocnione tornado, czyli mamy 20% szans na stworzenie dodatkowego tornada i 10% szaleńcze tornado, czyli 10% szans, że wrogowie trafieni tornadem zostaną odsłonięci na 3 sekundy. Następnie wybrałem moce pasywne, takie jak serce dziczy, czyli maksymalna wartość siły duchowej naszej wzrasta o 3 punkty. I tutaj odblokowałem dzikie impulsy, czyli nasze umiejętności główne, nasze tornado zużywa o 9% więcej siły duchowej, ale zadają obrażenia zwiększone o 15%. Następną mocą pasywną z umiejętności głównych wybrałem instynkt drapieżnika, czyli szansa na zadanie pobliskim wrogom trafienia krytycznego jest zwiększona o 6%. Tutaj dałem max 3 punkty. I leśne opuszki, czyli pod postacią wilkołaka zyskujemy premię 9% do szybkości ruchu. I ta premia otrzymuje się 3 sekundy po wyjściu z postaci wilkołaka. Następnie mamy umiejętności defensywne. Umiejętności defensywne, które są używane w tej budowie druida tornado, to zbroja cyklonu, plus do tego musicie też zobaczyć, że ja tutaj dałem tylko 1 punkt, mimo wszystko mam to na punktach 5, w czym udział przedmiotów 4 punkty. Następnie wzmocniona zbroja cyklonu, że wszyscy nasi wrogowie zostaną odrzuceni przez zbroję cyklonu. Są również spowolnieni o 70% na 2 sekundy. I wrodzona zbroja cyklonu, wrogowie odrzuceni przez zbroję cyklonu zostają odsłonięci na 3 sekundy. Następną umiejętnością defensywną to jest
Zew krwi, też tutaj dałem tylko 1 punkt na to, mimo wszystko mam 5, ponieważ udział przedmiotów to jest 4. I wzmocniony zew krwi, następnie 1 punkt na zachowawczy zew krwi, czyli zwiększamy szybkość ataków o 15% przez 4 sekundy. Moce pasywne w naszych umiejętnościach defensywnych to hard przodków, czyli nasze odporności niefizyczne są zwiększone o 15%, i czujność, czyli otrzymujemy premium 15% do redukcji obrażeń na 6 sekund po użyciu umiejętności defensywnych. Czyli jeżeli będziemy używać na przemian zbroja cyklonu wraz z zewem krwi, otrzymamy tutaj tą premię 15% do redukcji obrażeń na 6 sekund. Ona będzie prawie non-stop w naszej postaci. Umiejętności kompanów mam tutaj na 0. I teraz umiejętności gniewu. Umiejętności gniewu tutaj wybrałem huragan. Też dałem tylko 1 punkt, mimo wszystko mam na randze 5. Udział przedmiotów 4. Wzmocniony huragan i okrutny huragan. Z mocy pasywnych wybrałem potęgę żywiołów, czyli znowuż szczęśliwy traf. Nasze umiejętności burzy mają 10% szans na odsłonienie wrogów na 1 sekundę. I tutaj wiekuista nawałnica 3 punkty. Czas działania huraganu oraz kataklizmu jest wydłużony o 15%. Następną mocą pasywną to jest neurotoksyna, czyli nasi zatruci wrogowie zostają również spowolnieni o 8%. I tutaj bardzo ważny element, otrzymaliśmy rangę 6, ponieważ nasz amulet ma +3 do zatrucia jadem. I jako wilkołak zyskujemy premię 60% do obrażeń od trafień krytycznych zadawanym zatrutym wrogom. Następnym elementem są toksyczne pazury. Trafienia krytyczne wywołane przez umiejętności wilkołaka zadają 23% swoich obrażeń podstawowych w postaci obrażeń od zatrucia w ciągu 4 sekund. I tutaj następne moce specjalne. Bardzo ważna moc, najważniejsza w całej budowie przy walce z bossami, przy walce z elitami. Najlepiej jakby była włączona przez cały czas. Czyli niedźwiedzi szał. Dzięki naszemu aspektowi na amulecie ten niedźwiedzi szał przemienia nas w wilkołaka. I tutaj po 1 punkcie większy niedźwiedzi szał i największy niedźwiedzi szał. Z mocy pasywnych śmiałość, czyli umiejętności magii natury zadają wrogom elitarnym, czyli elitom, obrażenia zwiększone o 12%. Plus do tego postawa obronna, że siła umocnienia otrzymywanego ze wszystkich źródeł jest zwiększona o 15% i mamy 15% szans na umocnienie równe 4% podstawowego zdrowia. W naszym wypadku to jest 350 punktów przy otrzymywaniu trafienia. I teraz mamy kluczowe moce, czyli moc pasywna. Ja tutaj mam wybraną wilczą zajadłość, czyli co 6. trafienie umiejętnością wilkołaka wywołujemy trafienie krytyczne i zadaje ono obrażenia zwiększone o 70% razy. To jest bardzo dużo. I tyle by było, jeżeli chodzi o drzewko umiejętności. Dobra, już na koniec tej budowy chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają moje tablice mistrzostwa i w jaki sposób
rozdzieliłem punkty na tych tablicach i jakie glify umieściłem w których węzłach oczywiście. Na samym początku tutaj wszedłem prawą stroną, aby uzyskać większe obrażenia. Do gniazda glifów, w tym gnieździe glifu umieściłem glif o nazwie Terytorium. I tutaj za każde 5 punktów zręczności zakupionych w zasięgu uzyskujemy premię 9,9% do obrażeń przeciw pobliskim celom. W sumie w zasięgu glifu zakupiłem 39 punktów zręczności, co mi dało plus 77,2% obrażeń zadawanych pobliskim wrogom. I uzyskałem premię 10% do redukcji obrażeń od pobliskich wrogów. Dla druida cały czas walczymy bardzo blisko wszystkich przeciwników. I tutaj sobie odblokowałem rzadki węzeł, czyli plus odporności na wszystkie żywioły. I tutaj skręciłem w lewą stronę, aby uzyskać jeszcze więcej obrażeń. Następną tablicą, czyli tablicą numer 2, jest tablica Żądza rzezi, czyli trafienia krytyczne umiejętnościami wilkołaka przywracają nam 2 punkty siły duchowej. To jest legendarny węzeł. Ja go tutaj odblokowałem. Uważam, że jest bardzo ważny też w tej budowie. I tutaj poszedłem sobie też w prawo. Odblokowałem rzadki węzeł plus 20 obrażeń od umiejętności wilkołaka. W środku w gnieździe umieściłem glif łakomstwo, też bardzo ważny glif, który nam po zakupieniu, ja tutaj mam zakupione 49 punktów inteligencji, dało mi to plus 86,3% obrażeń, jeżeli nasza postać jest w pełni sił, i uzyskałem premię 30% do skuteczności leczenia miksturami. Dlaczego ten glif jest taki ważny? Dlatego, że on również wpływa na naszą moc ataku. Zobaczcie, co ja tutaj zrobię. Gdzie on mi tutaj uciekł? Nasza moc ataku jest 10,626. Jeżeli ja go wyciągnę, spadło do 6,977 punktów moc ataku. Już go wchłonę ponownie. I tutaj w górę, tak jak wcześniej wspomniałem, odblokowałem legendarny węzeł Żądza rzezi i poszedłem sobie tutaj w lewą stronę. Rzadki węzeł plus 8% otrzymywanego leczenia. Idźmy dalej w lewo. Tutaj jeszcze na górę skręciłem, aby otrzymać plus 5% do szybkości ataku i plus te 3 magiczne węzły, to razem będzie 8,9% do ataku. Też bardzo ważny element. Dalej, następna tablica to będzie tablica numer 3, to jest tablica Mistrzostwa Wzmożona Nikczemność i tutaj również odblokowałem legendarny węzeł, który nam daje następujące możliwości. Kiedy w pobliżu znajduje się co najmniej 3 zatrutych wrogów, zadajemy obrażenia zwiększone o 40% razy. Czyli w zasadzie wokół nas prawie cały czas jest co najmniej 3 takich zatrutych wokół nas. I tutaj poszedłem
Dalej odblokowałem rzadki węzeł specjalizacja w truciznach, czyli plus 24% otrzymałem wraz z premią do odporności na trucizny. I tutaj poszedłem dalej w lewo do gniazda glifu i w gnieździe glifu mam włożony glif tropienie. Wykupione mam 39 punktów zręczności, co mi daje 58,7 obrażeń zadawanych wrogom, którzy są zatruci. Plus do tego otrzymałem następujący efekt, że czas działania obrażeń od zatrucia jest wydłużony o 33%. Odblokowałem również rzadki węzeł, długie kły i zrodzenie z natury. Następną planszą, tablicą mistrzostwa, którą odblokowałem, nie jest ta po lewej stronie, tylko poszedłem tutaj w górę. To jest ostatnia tablica, którą odblokowałem. Czyli tablica numer 4 to jest tablica Młot Błyskawic. I tutaj oczywiście podążyłem jak najszybciej do gniazda, w którym umieściłem glif Duch. Zakupiłem 39 punktów zręczności, co mi dało 77,2 obrażeń od trafień krytycznych. I te trafienia krytyczne zwiększają obrażenia otrzymywane przez wroga od nas o 2% na 20 sekund. 2% razy, maksymalnie do 12%. I tutaj oczywiście podążyłem do legendarnego węzłu, który nazywa się Młot Błyskawic i umiejętności burzy, czyli nasze tornado, zadaje zwiększone o 30% obrażenia od trafień krytycznych odsłoniętym lub unieruchomionym wrogom. I tutaj jeszcze sobie odblokowałem ten rzadki węzeł, czyli mam plus 30% od trafień krytycznych oraz 10% obrażeń od osłonięcia. Dodatkowe obrażenia od osłonięcia i trafień krytycznych. Następną tablicą, którą odblokowałem, to jest tablica numer 5. To jest tablica ściskające pnącza. Tutaj nie odblokowywałem tego legendarnego węzłu, za mało miałem punktów. Wolałem odblokować następną tablicę, ale najpierw tutaj przejdźmy do tego, jaki tutaj mam glif w gnieździe. Czyli od razu tutaj sobie podążyłem do tego gniazda i umieściłem glif wilkołak. Zakupiłem w sumie 55 punktów siły woli w promieniu tego glifu, co mi dało 72,6 obrażeń podczas postaci wilkołaka i mamy premię 10% do redukcji obrażeń pod postacią wilkołaka. I teraz ostatnia tablica, którą odblokowałem, to jest tablica Instynkt Przetrwania i tutaj wybrałem drogę do rzadkiego węzłu Twardość, który nam daje 4% redukcji obrażeń podczas umocnienia oraz do generowania umocnienia. I tutaj wybrałem wszystkie te magiczne węzły. To by było na tyle. Jeszcze na koniec chciałem Wam pokazać, w jaki sposób prowadzę walkę. Czyli udajmy się poza miasto. O, chodźcie tutaj, wrogowie. Huragan i zobaczcie, przeciwnicy zmieniają się na zieloną, czyli ich zatruwam w tym momencie.
i tornado. I jest po wrogach. Akurat mi się włączył piekielny przepływ. Jeżeli jest więcej tych wrogów lub jakaś elita, włączam jedynkę, huragan i po elicie. Dziękuję. Dzięki za oglądanie mojego filmu. Jeżeli Wam się film podobał, łapka w górę. Nie zapominajcie o subskrypcji. I do zobaczenia na następnym filmie.